Siemanko, siemanko widzowie, piąteczka wszystkim, witam na kanale Kryptonol. Następny odcinek już nowo powstałej serii Krypto Bayera. Także przechodzimy do podsumowania rynków, zobaczymy co się dzieje, zobaczymy co z wojną, zobaczymy co przepowiedział Krypto Stasiak, zobaczymy także inne różne ważne rzeczy. Powiemy troszeczkę o stablecoinach w Ameryce, które będą robione przez banki i które tak naprawdę będą programowalne, także zobaczymy co nas czeka. Ale okej, dobra, jedziemy na razie z pierwszym tematem. Pierwszy temat mam zapisany tutaj w notatkach, będzie to temat taki, że Krypto Stasiak, znany wam wszystkim, na pewno oglądacie, bardzo spoko koleś, bardzo lubię go oglądać. On, powiedzmy, przepowiedział, bawił się we wróżbitę, przepowiedział tak zwany krach ostatni. I co się stało? Zniknęło podczas likwidacji oczywiście, pozycji długich, zniknęło ponad $1 miliard na Bitcoinie. Największa pozycja, która była zlikwidowana na Binance, była warta 200 milionów. Była to jedna z największych strat w tym roku, jednorazowych oczywiście. Co o tym wszystkim myślał i co o tym wszystkim powiedział Stasiak. Od kilku tygodni tak naprawdę cały czas wam powtarzam, że jesteście zdecydowanie zbyt mocno przelewarowani i korekta musi się wydarzyć. I rzeczywiście miał rację. Teraz Bitcoin oczywiście oscyluje mniej więcej w granicach 103-105 tysięcy dolarów. Tak samo myślę, że czeka nas korekta, może troszeczkę głębsza, do poziomów 95 tysięcy, ale zobaczymy. To wszystko zależy od wydarzeń politycznych, od stanu gospodarki i wszystkiego. Po prostu wystarczy, że Trump zrobi jednego tweeta i wszystko może się odmienić. Także obserwujemy te poziomy, zobaczymy co się będzie działo. Zapraszam was też na kanał Stasiaka, bardzo fajne informacje. Także to był jeden z pierwszych newsów. Następna rzecz, którą się zajmiemy, będzie to, że bitcoiny pojawią się w formie, muszę wszystkie zgody nacisnąć, pojawią się w formie ETF-ów na warszawskiej giełdzie. Także teraz będzie dostęp nawet dla starszych inwestorów, którzy po prostu nie potrzebują, nie wiem, ściągać aplikacji, nie potrzebują mieć giełdy, nie potrzebują mieć portfela. Wystarczy, że po prostu kupi sobie ETF-a i to. No i oby więcej takich inicjatyw, ponieważ widać, że adopcja postępuje bardzo, bardzo szybko. Także im więcej pieniędzy wpłynie w Bitcoina, tym powinna cena być wyższa. Także brawo, tutaj mamy zatwierdzone zielone światło dla beta ETF Bitcoin, pierwszego ETF-u na Bitcoinie. I super, super. Jedziemy dalej. Następna notatka. Co zobaczymy jeszcze? Warszawska giełda, polski ETF, krypto ostrzegał. I teraz co? Wszystkie, może nie wszystkie, ale bardzo dużo europejskich banków ostrzega o swoich obywateli i wprost mówi, żebyśmy wyciągnęli gotówkę z banku. Oczywiście nie mówią o całej, bo mówią tam o kwocie 250-500 euro i po prostu żebyśmy trzymali gotówkę w domu, bo nie wiadomo co może się wydarzyć. Takie alerty my tutaj w Norwegii dostaliśmy chyba, nie pamiętam, na początku tego roku lub pod koniec tamtego, ale to było, powiedzmy, że było to między listopadem a lutym, bo nie za bardzo pamiętam. Także dostaliśmy takie kartki. Wiem, że kartki takie też były, informacje ogólnie rozdawane też w Szwecji, bo widziałem to na internecie. Także co, kto jeszcze nie ma, no to proszę się zaopatrzyć i po prostu mieć przy sobie zawsze troszeczkę gotówki, no bo ponieważ wiecie, no karta może nie działać, no i po prostu może być problem. Nie wiem, czy oglądaliście film ten zrobiony przez Obamę. Także w tym filmie było wszystko pokazane. Jeżeli padnie internet, no to praktycznie czeka nas, jest to tak zwany koniec tego
świata na zasadzie, że teraz bez internetu, bez kart, bez niczego nic nie funkcjonuje. No więc tyle na temat pieniędzy. Przeniesiemy się teraz na giełdę BinX. Zobaczymy oczywiście newsy z giełdy i co widzimy w pierwszym momencie. Szanse na zatwierdzenie ETF-a Solany wzrosły do 76%. Także co myślę? No po prostu trzeba wejść sobie na Solanę, trzeba zobaczyć sobie wykres, trzeba to wszystko obserwować. Obserwować najważniejsze wiadomości i samemu wyciągać wnioski, no bo ogólnie my jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby przekazywać wam jakieś wiadomości, ale nie jesteśmy po to, żebyście kopiowali nasze poczynania, powiedzmy, czy nasz tok myślenia, tylko jesteśmy po to, żebyście usłyszeli pewne wiadomości z kilku źródeł i sami doszli do pewnych wniosków i sami wiedzieli, co powinniście zrobić ze swoimi pieniędzmi. Także ETF na Solanę jest bardzo bliski zatwierdzenia. Tutaj następny news. Wojna rozprzestrzeniła się na giełdę kryptowalut. Izraelskie grupy hakerów ujawniły kod źródłowy Nobinex, największej irańskiej giełdy kryptowalut. Także dajemy tutaj szybkie podsumowanie AI. I co się stało? Ten incydent podkreśla krytyczne znaczenie bezpieczeństwa platformy na przestrzeni kryptowalutowej. Użytkownicy powinni zawsze dywersyfikować miejsca przechowywania swoich aktywów cyfrowych. Przy wyborze platformy handlowej instrukcja bezpieczeństwa powinna być najwyższym priorytetem. Także zwróćcie uwagę, na jakich giełdach trzymacie pieniądze, jak one są zabezpieczone, czy mają zabezpieczenia, czy mają zdeponowane i zabezpieczone gdzieś środki. To wszystko na przykład ma giełda BinX, także nie ma problemu, ale z drugiej strony można pomyśleć sobie w drugi sposób. No niestety, po prostu w tych czasach można mieć pecha, bo przecież największe i najlepiej zabezpieczone giełdy na świecie są atakowane. No niestety, taka jest kolej rzeczy. Teraz co? Tego newsa, on tutaj ukazał się 17 godzin temu, ale on był nawet troszeczkę wcześniej i chciałem wam troszeczkę powiedzieć o tym newsie. Chciałem powiedzieć o efekcie ustawy Genius w USA i teraz co czytamy na dzień dobry? Po prostu czytamy to, że w Senacie nad regulacją stablecoinów umożliwia przyjęcie stablecoinów emitowanych przez banki w tradycyjnych instytucjach finansowych i ogólnie, patrząc na to wszystko, można sobie pomyśleć, bardzo fajne sygnały, bardzo dobrze się dzieje, bardzo duża adopcja, ale wszystkie banki będą mogły emitować swoje stable. I teraz napiszę tutaj, bo napisałem to wcześniej u siebie, zadam pytanie na sztuczną inteligencję, czym różnią się programowalne pieniądze od kryptowalut, bo musicie wiedzieć, że przypuśćmy cyfrowe euro, które ma wejść no w Polsce, nie w Polsce, które ma wejść w Europie, będzie programowalne, więc do czego tak bardzo długoterminowo patrząc będzie ono służyć, tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy tego dlatego, ponieważ na przykład Bitcoin jest oczywiście wymyślonym kodem, ale co do Bitcoina, mówiłem przed chwileczką, przynajmniej nie wiem, coś tam będę musiał wyciąć, bo namieszałem już za dużo. Chodzi o to, że kupując Bitcoina, nie wiem, za $10, za $100, nabywasz tak jak gdyby prawo, jego cząstkę i bez twojego udziału kod, ani algorytm, ani nic takiego w Bitcoinie nie może być zmienione. A pieniądze, które chcą emitować banki, tak zwane stablecoiny, tak zwane cyfrowe pieniądze, w nich motyw jest taki, że będą programowalne. No i teraz na przykład widzimy tutaj, co napisała nam sztuczna inteligencja, że na przykład
Każdy bank prawdopodobnie wyemituje własne stablecoiny i będzie obsługiwał infrastrukturę blockchain. Oczywiście, tradycyjne finanse mogą teraz oferować natychmiastowe rozliczenia, dostępność 24 godziny na dobę i programowalne pieniądze. I teraz powiedzmy, co może się zdarzyć. Jest teraz taki motyw, że prowadzicie działalność, prowadzicie jakąś firmę sobie, nie wiem, w Polsce, za granicą, obojętnie gdzie. I powiedzmy, że urząd skarbowy wysyła wam, nie wiem, że ma jakieś niejasności co do waszych transakcji, co do czegoś, naliczy wam jakiś zaległy podatek, który po prostu jest błędem, bo nieraz się tak zdarza. I co? W pierwszej kolejności takie pieniądze, które macie na koncie, programowalne oczywiście, mogą posłużyć do tego, ażeby podatki były ściągnięte w pierwszej kolejności. Przypuśćmy, ściągną wam podatki, nie mieliście za dużo pieniędzy, zostajecie bez pieniędzy, wasza firma nie może iść do przodu i po prostu bankrutujecie. I takich rzeczy możemy się spodziewać właśnie tylko i wyłącznie przez tą programowalność, ponieważ pieniądze nie powinny być programowalne. Dlatego, że kryptowaluty zostały stworzone jako osobny system finansowy, nierównoległy, jako osobny, jako alternatywa właśnie dla naszej bankowości. A cyfrowe pieniądze zostaną zrobione jako coś nadrzędnego i i jako nadzór naszych zwykłych pieniędzy. Także co robimy? Myślę, żeby po prostu każdy posiadał jakąś gotówkę. Myślę też o tym, żeby każdy inwestował sobie w jakieś aktywa, no powiedzmy, nie wiem, jednego, jak kogoś stać, niech kupi sobie złoto, jak kogoś stać, niech kupi sobie dolary, trzeciego stać, kupić sobie jedną, drugą, trzecią nieruchomość. Zawsze jest to dobre, zawsze jest mieć dobrze pieniądze w czymś ulokowane, nie trzymać ich na koncie, ponieważ trzymanie na koncie pieniędzy swoich własnych, zaoszczędzonych, zarobionych, nie dzieje się nic z tymi pieniędzmi. Nie dzieje się kompletnie nic. Jeżeli zaczynasz interesować się różnymi inwestycjami, przede wszystkim najważniejsze jest, żeby nabyć tą wiedzę. Każdy z nas się uczy. Ja powiedzmy od jakichś 3-4 lat zacząłem interesować się kryptowalutami, zacząłem interesować się inwestycjami i teraz nie chodzi o to, czy przez te 4 lata mam zainwestowane pieniądze, czy nie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że zacząłem widzieć bardzo dużo nieprawidłowości w naszych normalnych, zwykłych, codziennych zachowaniach. Ponieważ zaoszczędzone pieniądze, które leżą na koncie, nie wniosą nic do twojego portfela. A jeżeli takie pieniądze ulokujesz chociażby w bardzo bezpieczne obligacje, na przykład państwowe, oczywiście nic do końca nie jest bezpieczne, ale mówimy w dosyć bezpieczną opcję, zawsze zarabiasz już jakiś procent. Jeżeli przez te 10, 15, 20 lat będziesz po prostu robił procent składany od każdych inwestycji, summa summarum, prędzej czy później pieniądze zaczną dla ciebie zarabiać. Tak jak mówił Kiyosaki w swojej książce, bardzo polecam, Bogaty ojciec, biedny ojciec. Przede wszystkim, o czym on mówił? Mówił on o tym, żebyśmy nie robili dla pieniędzy, tylko żeby pieniądze robiły dla nas. I co jest najważniejsze? Oczywiście wiadomo, że nie urodziliśmy się tak, że nie wiem, skończymy szkołę i nagle dostaniemy 1 000 000 na konto i będziemy go mogli zainwestować. Nie, trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby zdobyć fundusze na te inwestycje, ale mając już jakieś określone sumy pieniędzy, oczywiście można zacząć od 100 zł co miesiąc.
po 10, po 20 latach, jeżeli ktoś zaczyna, ma 20 lat, odłoży powiedzmy dobrze, po 500 zł z każdej wypłaty. Te 500 zł zrobi mu 6 tysięcy rocznie, zrobi mu 4, nie wiem, do 6%, powiedzmy, rocznie. Jeżeli to wszystko przejdzie przez 20 lat, zostanie konkretny rachunek, tak? A teraz powiedzmy, jak popatrzymy na złoto, popatrzymy na bitcoina, to nie są procenty robione co roku rzędu tam, nie wiem, 10-20%. To są procenty powyżej 30, 40, 50% co roku. Także warto się edukować. To jest najważniejsza edukacja finansowa. Nikt nas w szkole nie nauczył, co mamy robić z pieniędzmi. Nas w szkole nauczyli się nie odzywać, pracować, być posłusznym, mieć przerwę 1, na 2, na 3, na 4 godziny, nie zadawać pytań, robić i tyle. I to jest najgorsze. Także powiem wam jedno, jeżeli chcemy wyrwać się z tej rzeczywistości, z tego tak zwanego Matrixa, z tego tak zwanego wyścigu szczurów i chcemy, żeby pieniądze pracowały na nas, musimy od najmłodszych lat oszczędzać po to, żeby kupić aktywa, które będą na nas w przyszłości pracować. Tak więc to tyle na dzisiaj, tyle na temat cyfrowych pieniędzy, tyle na temat aktywów, troszeczkę się rozgadałem, może komuś to spasuje, myślę, że bardzo dobrze jest, jeżeli napisalibyście w komentarzu, czy taka forma jest ok, czy nie jest ok, bardzo dobrze byłoby mi było wiedzieć. Do tego dziękuję bardzo za wszystkie łapki, wszystkie komentarze, wszystkie subskrypcje, dzięki bardzo, pozdrawiam was, więc na sam koniec ciach Bajera.